Siemano, witam w kolejnym odcinku rowerowym. Dzisiaj znowu mam dla Was recenzję fajnej maszynki, zresztą widzieliście na miniaturce, pomarańczowy potwór. No nie taki potwór. Engwe EP Boost. Jest to brat bliźniak Engwe EP 2 Pro. Mojego Engwesa, którym ciągle jeżdżę do pracy, taki identyczny rower, pewnie widzieliście nieraz. Na tamtym rowerze przejechałem ponad prawie 2,5 tysiąca kilometrów już bez żadnej awarii, bez niczego. Jeździ, cały czas śmiga. Podejrzewam, że z tym rowerem będzie to samo. Marcin, ale po co prezentujesz taki sam rower? No nie jest taki sam, choć wygląda tak samo. Może tylko kolor jest inny, bo jest pomarańczowy, tamten miałem szary. Tamten to był EP2 Pro. Ten jest EP2 Boost. Czym się różni? Już Wam mówię. Jest to rowerek o silniku o nominalnej mocy 250 W. Nie mówimy o szczytowej, która jest dużo wyższa. I silniczek zlokalizowany jest w tylnym kole. Koła oczywiście 20x4, klockowane, bardzo fajnie się to prowadzi, bardzo fajnie trzyma się drogi, nawet takiego jak tu widzicie piachu. Amortyzator przedni, bardzo fajny, z możliwością blokady oraz regulacji jego pracy. Jest to rower oczywiście składany, zaraz Wam zademonstruję jak to się składa. Hamulce tarczowe, przód i tył, tarczowe mechaniczne, wystarczające jak na ten rower, choć lepsze są hydrauliczne, ale ja jestem zboczony na temat hydraulików, wiecie, to o gustach się nie dyskutuje. Bateria jest tutaj w ramie, też zaraz Wam do tego to wszystko Wam pokażę. I teraz tak, jaka jest różnica między EP2 Pro a EP2 Boost? A taka, pierwsza różnica, jak spojrzycie na kierownicę, spójrzcie, to nie wchodzi w skład roweru, to jest moje mocowanie do telefonu. Różnica jest taka dla spostrzegawczych, że nie ma tu manetki, za to jest tajemniczy przycisk B. To jest ten tajemniczy przycisk o nazwie Boost, który znajduje się w nazwie roweru. Do czego on służy? Zaraz do tego dojdę. To jest jedna różnica, brak manetki, przycisk B. Druga różnica znajduje się tu. Nie ma tutaj czujnika pas, tylko jest tutaj czujnik tensometryczny, czyli czujnik nacisku na pedały. Czujnik tensometryczny jest to czujnik, który wykrywa Wasz nacisk na pedały i generuje wtedy taką moc. Im mocniej naciśniecie na pedały, tym rower mocniej odda Wam tę moc. Efekt zbliżony jest do jazdy zwykłym rowerem. Jak wiecie, ja nie preferuję tego typu rozwiązań, ale coraz bardziej przekonuję się do tensometrów, ponieważ mam tych rowerów, w tej chwili już będą 5 właściwie, bo zacznijmy od mojego roweru, który miałem samoróbkę, czyli od silnika TSDZ, ale to nieważne. Tam się zniesmaczyłem do tensometrów. Później przychodziły coraz lepsze modele właśnie z tym tensometrem. I muszę Wam powiedzieć, im dalej w las, tym jest coraz lepiej. Te tensometry działają tak fajnie, że zaczyna mi się to podobać, ale dalej się nie mogę na 100% przekonać. Teraz przejdźmy do tego przycisku B. Co to jest B? Boost. Boost, sama nazwa wskazuje boost, czyli power. Dostajecie kopa. I działa to w ten sposób, nie jak manetka, żeby nie było. Nie wystarczy nacisnąć i rower sam pojedzie. Nie, to nie o to chodzi. Przycisk Boost jest tutaj takie doładowanie, można powiedzieć. I to działa na takiej zasadzie, ja Wam to pokażę później podczas jazdy. Jedziemy, powiedzmy, strzelam, na 5. stopniu wspomagania nawet, niech będzie. Jest podjazd, prawda? Silnik generuje małą moc. Góra jest troszeczkę stroma, i ciężko Wam podjechać, nawet pod tą górę mocy brakuje. I w tym momencie pedałowania wciskacie ten przycisk B, Boost, i rower dostaje kopa. I w momencie, gdy trzymacie oraz pedałujecie, rower ma większą moc i pod tą górę z łatwością podjeżdżacie. Gdy już dojedziecie na szczyt, puszczacie B i rower powraca do standardowego trybu wspomagania. Muszę przyznać, że jest to bardzo świetne rozwiązanie. Jest to już drugi rower z takim rozwiązaniem. Wiecie, że ja kiedyś myślałem o takim, żeby takie coś właśnie sobie jakoś zmodyfikować rower. Kiedyś, jak jeszcze składałem rowery z zestawów do elektryfikacji, właśnie też tak myślałem o takim przycisku. Bardzo by się przydał. Patrzcie, i ktoś o tym pomyślał. Stacyjka jest tutaj. Musimy przekręcić kluczyk w prawo, żeby załączyć w ogóle rower. Kluczyk też służy do blokady baterii, do tego przejdziemy później. Gdy już mamy tutaj włączony, mamy tutaj pilot taki fajny. Jest tu 5 przycisków, tylko przez moje mocowanie zasłonięte. Może tak Wam pokażę. O, tutaj widzicie? Tu jest przycisk i światełka, włącznik, plus, minus. I to wiadomo, w informacje. Światełka to światełko, włączymy światło przednie. I tutaj włącznik. Musimy na dole przytrzymać. Wtedy zapala nam się tutaj na wyświetlacz generalnie.
Wyświetlacz jest czarno-biały, ale bardzo czytelny, nawet w pełnym słońcu. Mamy oświetlenie oczywiście tylne, jak i przednie. Zaraz Wam włączę, pokażę, jak to działa. Mamy także tutaj stop. Gdy naciśniemy klamkę, jedną albo drugą, zapala nam się oświetlenie stopu informujące o tym, że hamujecie, dosłownie jak w motorze. Duże przyciski plus do zmiany, widzicie, stopni wspomagania. Jest ich 5, można sobie zmienić na mniej albo więcej, zdaje się tam. Światełko, jak mówię, włączamy tutaj. Trochę to niewygodne przez to mój zaczep do telefonu. Trochę go przesunę później. O, tak będzie lepiej. No i tu światełka włączamy. Tu, pyk. Jak zapalimy, ekran nam trochę przygaśnie. W tym słońcu to nie widać. Tutaj jest taki symbol zapalił oświetlenia. No i teraz światełko się pali z przodu, jak i z tyłu. No i jeszcze naciśniemy teraz stop, to się zapala mocniej. Mamy tu podstawowe informacje. Droga przejechana. ODO to jest odległość roweru od początku, licznik. Przebieg tak zwany, prędkość maksymalna, średnia. No i takie różne rzeczy są. Możemy wejść tu też w ustawienia, poustawiać sobie różne przydatne rzeczy. Słuchajcie, EPEC 2, jak i Pro, jak i właśnie Boost mają ma duże możliwości regulacyjne. Pojedzie tutaj nawet najwyższy chłop, taki 1,90 m, nawet 2 metry. Słuchajcie, mam takiego kolegę. Pozdrawiam, Maciek. Wiesz, o czym mówię? Zobaczcie. Tutaj maksymalnie, tutaj mam taką podziałkę. Możemy maksymalnie tak sobie siodło podnieść. Tak samo mamy kierownicę tutaj regulowaną. Słuchajcie, możemy ją podnieść sobie bardzo wysoko. O, tak jest na maksa. Zobaczcie, no. Nawet największy facet na tym pojedzie. Składanie rowerów jest bardzo proste. Tutaj mam taką klamkę do blokady z blokadą z boku. Naciskamy blokadę, odblokowujemy rower. I teraz tak, składamy sobie kierownicę. Z tej strony jeszcze uniosę na chwilę, tak, a może tak przekręcę. Mamy dokładnie taką samą blokadę jak na kierownicy. Też taka tutaj jest blokadka, żeby Wam się nie otworzył rower, znaczy nie złoży podczas jazdy. Odchylamy. Pedzie również są składane. Po prostu naciskamy tu i składamy, żeby rower Wam mniej miejsca zajmował. Ja na razie sobie rozłożę, ale złożę go tylko w pół. Tu mamy wszystko złożone. Rower łamiemy w pół. O, w ten oto sposób. Czekajcie, Pedzio musi tam pójść. Wszystko jest świeże, więc też zawias niezbyt lekko na razie chodzi, ale to się wyrobi z czasem. I rower tak wygląda, złożony. Można go oczywiście jeszcze bardziej ścisnąć. Tutaj wszystko tak i wchodzi do samochodu. Siedzenie można jeszcze opuścić, pedały złożyć. I naprawdę zajmuje bardzo, bardzo mało miejsca. Wejdzie do każdego praktycznie samochodu. Jak mamy go już rozłożonego, to teraz pokażę Wam baterię. Zobaczcie. Tutaj bateria jest zablokowana takim bolcem, nie? Żeby wyciągnąć baterię, wsuwamy kluczyk, naciskamy, przekręcamy, aż się bolczyk schowa, wyciągamy kluczyk, bo kluczyk też nam zablokuje i nie pozwoli nam wyjść baterii. I teraz pyk, bateria nam, proszę bardzo, sama wyjeżdża. Baterię, jaką tutaj mamy zastosowaną, jest to bateria 13 Ah, 48 V oczywiście. Możecie ją wyjąć i ładować poprzez port poza rowerem. Możecie także ładować go na rowerze. Ją możecie ładować także na rowerze. Bateria nie skacze, nie lata w ramię podczas jazdy. To Wam mogę zagwarantować, bo jeżdżę takimi maszynami. Dobrze, no instalacja baterii przebiega tak samo. Musimy patrzeć, w którą stronę są zlokalizowane piny. I teraz tak, wkładamy do końca, wkładamy kluczyk, blokujemy, aż nam bolczyk tutaj wyjdzie i już baterię mamy założoną. No i dobrze, i teraz złóżmy rower z powrotem. Cyk, fu, ojej, cyk, fu. Tak, żebyście widzieli, o. I już mamy rower gotowy do jazdy. Zastosowane tutaj hamulce tarczowe naprawdę sprawdzają się bardzo dobrze. Wierzcie mi, nie piszczą, nie kwiczą i hamują, zatrzymują ten rower bardzo dobrze. No i lecimy. Pierwsze odczucia z jazdy dziwne. No mówię, bo jeżdżę swoim EP2 Pro. Taka sama maszyna, tylko czujnik pas, czyli czujnik obrotu. O, patrzcie, tutaj jest sypki piach. Żadnej różnicy. Ja nic nie czuję. Jedzie się wyśmienicie. O, i mamy tutaj podgórkę i teraz mogę użyć tego tajemniczego przycisku B. Naciskam, dalej pedałując. No, czuć przyrost mocy, choć myślałem, że będzie większy. Puszczam i jadę. Nie, no jest przyrost mocy. Czuję dopiero jak puściłem, że jest troszeczkę więcej tego powera.
Fajna sprawa. Rower tego typu z takimi kołami to jest idealne rozwiązanie do jazdy w terenie. Naprawdę, wierzcie mi, jest idealny. No w zimę niekoniecznie, chociaż po kopnym śniegu jeździ się bardzo fajnie. Wiecie, co wyróżnia ten tensometr od innych? Ja naciskam na pedał, rower już jedzie. Dosłownie 2 cm. Jeszcze raz. Czujecie? Od razu rusza. No wy tego nie widzicie, ale wierzcie mi. 2 cm nacisku i rower rusza. Nie trzeba naprawdę mieć manetki w rowerze. Przedni amortyzator wybiera bardzo fajnie. Chciałem zauważyć, zobaczcie, ja jadę po takim sypkim piachu leśnym. Taki o, luźny piaseczek. I te opony sobie świetnie dają radę, bo są klockowe opony. No dyszę, bo idzie się zmęczyć. To jest rower dla ludzi, którzy lubią mieć odczucia ze zwykłego z jazdy zwykłym rowerem. Ponieważ ten rower z takim czujnikiem takie doznania Wam daje. Ale dzięki takiemu rozwiązaniu możecie dojechać sobie dalej, szybciej, a zmęczycie się bardzo podobnie. I zobaczcie, tutaj mam delikatnie pod górkę, przerzutka na 7, czyli najmniejsze kółko z tyłu, cholernie ciężko ruszyć. No i weźcie, ruszcie normalnym rowerem. Zobaczcie. A ja jedną ręką, kamerę trzymam jedną ręką, tutaj macham, widzicie, drugą ręką tylko trzymam za kierownicę, zobaczcie. Czujecie? Już ten rower jedzie. Zresztą słyszycie po silniku. Rower jedzie bardzo stabilnie. Patrzcie, będzie wyzwanie. Podjazd pod górę dość stromo. Oczywiście teraz przyda się redukcja biegu na bank, bo na tej nie podjadę, ale użyję przycisku boost i zobaczymy, czy tu podjadę. Jest naprawdę dość stromo. Naciskamy B i jedziemy. O, jest konkretnie. Jeszcze mi jest konkretnie. Jadę, ale jest ciężko. Jest naprawdę stromo. Trzeba dość siły użyć, ale wjeżdżam. Kurna, wjeżdżam. Daję radę. No ale trzeba się namachać. Już czuję. 50 metrów dotrzesz do celu. No zwykłym rowerem bym tu nie wjechał. Ale tu jest konkretna góra. Zobaczycie, jak będę zjeżdżał. Bez pedałowania. Teraz, no, jak prędkość nabieram, wypróbujmy hamulce. Hamulce jak na razie działają. Spoko. No tarczowe to tarczowe, nie? Najlepsze w tym rowerze jest, wiecie co? Bo ja już mówię, takim rowerem jeździłem z takimi kołami NGW EP2 Pro. Jedziecie na przykład, jadą rowerzyści wąską ścieżką, nie możecie ich wyprzedzić normalnym rowerem. Tym wskakujecie na pobocze, na taką trawę, czy taką trawę i normalnie przejedziecie, wyprzedzicie i jedziecie dalej. Miny ludzi bezcenne. Co do legalności tego roweru, no to już pozostawiam do Waszej oceny, czy to jest legalne, czy nie. Rower nie posiada manetki. Producent określił jego nominalną moc na 250. Szczytowa moc jest wyższa, ale o szczytowej mocy przepisy nic nie mówią. Kto ma jaja, ten kupi sobie taki rower. Kto się boi, to niech leci do sklepu i sobie kupuje tak zwany legalny rower. Ja się nie zgadzam z tym słowem legalny, nielegalny, bo nielegalne to mogą być narkotyki, a nie rower. Rower co najwyżej może być niedopuszczony do ruchu publicznego, a w takim terenie jak tutaj, no bez przesady, ludziska, bez przesady, wyluzujcie trochę sznurówkę, bo Wam pęknie. No, także kto ma jaja, to se kupi taki rower i będzie śmigał, zadowolony będzie. Tylko oczywiście jeździmy z głową, tak? Gdzie można, to jeździmy szybko, gdzie nie można, chociaż z tym szybko nie pojedziemy, bo on ma ograniczenie prędkości jest do 25 na godzinę. Powyżej tej prędkości rower już nie wspomaga. I tyle. Ma bardzo fajne felgi. Słuchajcie, nie macie problemu z cykającymi szprychami, jak to ma miejsce w elektrykach i co jakiś czas trzeba podciągnąć. Tutaj nie ma tego problemu. No zobaczcie, 25 na godzinę i rower już tak cyka tą mocą. Przekroczę trochę i już szpych. Już coraz mniej, coraz mniej. Dla tych opon i dla tego roweru kostka brukowa to żaden problem, słuchajcie. Jedzie się po nim, no rower podskakuje delikatnie, ale da się jechać nawet w komfortowych warunkach. Wciskamy przycisk boost, mamy przyrost mocy, czuć. Słyszycie nawet to po silniku, że zaczął głośniej chodzić.
Fajna funkcja, kurde. Nie trzeba redukować przerzutek, nic. Oczywiście mówię podjazd pod małą górkę, nie? Puszczamy i już jedziemy normalnie. Patrzcie, płyty Jumbo, a ja zapieram 37. Oczywiście z górki. Rower jedzie stabilnie, fajnie. Mam wyzwanie pod górę, ostry podjazd i jeszcze piach. Nie podjadę, nie, za Chiny nie podjadę, ale będziemy próbować. Lecimy tędy. Może? Nie, no idzie, patrzcie. Idzie. Koło z tyłu się kręci, ale nie, no geniusz. Ja cię pierdykam, patrzcie na to. Ostra góra, znaczy zjazd. Test hamulców numer 2. Nie no, to tarcze, to tarcze. Cóż mogę powiedzieć? Będąc szczery z Wami, powiem tak. Nie jest to rower dla mnie, ponieważ ja nie lubię tensometrów. Trochę siły trzeba włożyć, żeby tym rowerem pojechać. Ale będzie to zaleta właśnie dla ludzi, którzy chcą mieć odczucia z jazdy zwykłym rowerem. Jeżeli chcecie mieć takie odczucia, to polecam EP2 Boost. Przycisk Boost, czyli taki power, jak widzieliście na podjazdach, sprawdza się wyśmienicie. Jest to fajna funkcja moim zdaniem. Tak wygląda jazda ENGWE EP2 Boost. Trochę się zmęczyłem, jestem nawet spocony, także to nie jest tak, że na elektryko się nie spoci. Na takim właśnie się na pewno spocicie. Mogę Wam to zagwarantować. Będziemy kończyć ten odcineczek. Słuchajcie, jeżeli chcecie kupić taki rower, oczywiście link Wam zostawię w opisie filmu. Jest na niego zniżka 400 zł ponad. Jeżeli chcecie wersję z czujnikiem PAS, czyli czujnikiem obrotu, czyli ENGWE EP2 Pro, to też link zostawię Wam w opisie filmu. Macie do wyboru. Oczywiście zostawię Wam też link, po którym możecie dokupić dowolną maszynę na stronie ENGWE. Macie ode mnie zniżkę wtedy 400 zł i zaznaczę, jeżeli nie łapiecie się na zakupy powyżej 1000 euro, to mój kod oraz mój link i rabat nie działa, ale macie ode mnie także poniżej 1000 euro kodzik z troszeczkę mniejszym rabatem 200 zł, ale jest. Też Wam zamieszczę w opisie filmu. Także jeżeli ktoś chce zaoszczędzić i kupić sobie taki rowerek, jak najbardziej polecam. Te rowery są wykonane naprawdę dobrze. To już nie te Chiny co kiedyś. Nie wierzcie w stereotypy. Przełamcie swoje stereotypy, bo naprawdę dużo. 90% rzeczy, co kupujecie na co dzień ze sprzętu, jest produkowane w Chinach. A tu macie bezpośrednio. I producent jest godny polecenia. Nie musicie mi wierzyć na słowo. Zobaczcie sobie inne recenzje tej marki, a się przekonacie. No ja jeżdżę na ENGWE na różnych maszynach. Jeżdżę na rowerze też czujnikiem sensometrycznym, który ma ramę z karbonu, waży 15,6 kg. Słuchajcie, rower elektryczny. Teraz co Wam będę mówił? Zobaczcie sobie mój kanał i zobaczcie sobie, jakie rowery ENGWE było mi okazję recenzować. I na koniec jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, że na moim kanale wkrótce, niebawem pojawi się recenzja pierwszej hulajnogi elektrycznej. Także serdecznie zapraszam, śledźcie mój kanał, będzie się działo. Na razie.